Cześć, jestem Łukasz. W Profil Software pracuję od 3 lat. Jestem full stack developerem. Moja przygoda z programowaniem zaczęła się dosyć przypadkowo. Po zdanej maturze nie wiedziałem, co chcę w życiu robić. Stwierdziłem, że pójdę na studia informatyczne, bo wydawało mi się to dosyć ciekawe. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ od początku polubiłem programowanie. Początkowo, jak to na pierwszy rok studiów przypada, programowałem w języku C, C++, następnie poznałem Java, aż doszedłem do Pythona, w którym pracuję już do dziś. Studia wspominam bardzo fajnie. Na pierwszym roku była typowa nauka podstaw programowania, myślenia algorytmicznego. To było może mniej ciekawe. Ciekawiej zaczęło się robić, jak to się mówi, dalej w głąb lasu. Na trzeci rok był najciekawszy, ponieważ poznałem wtedy najwięcej technologii, które w zasadzie wykorzystuję do dziś. Dużo przedmiotów związanych już typowo z aplikacjami webowymi, z bazami danych i oczywiście z frontendem, czyli dużo JavaScriptu i tym podobne. Swoją przygodę zawodową z IT zaczynałem w dosyć małej firmie, bo liczyła na 3 osoby. Zajmowaliśmy się implementacją serwisu dla usług medycznych. Następnie po jakimś czasie przeniosłem się do większej firmy. Była to już duża korporacja, gdzie nad jednym projektem pracowało około 30 osób. Był to projekt pełen wyzwań. Na pewno bardzo dużo się nauczyłem. Rozwinąłem się też jako człowiek, swoje umiejętności miękkie, rozmowy z klientem. Następnie przeniosłem się do Profil Software, czyli tutaj, gdzie aktualnie pracuję. Tutaj również mam okazję się rozwijać, poszerzać swoje umiejętności. Nazywał się do mnie rekruter. Opis stanowiska wyglądał dosyć ciekawie. Wzbudził moje zainteresowanie, postanowiłem aplikować na to stanowisko. Przeszedłem proces rekrutacji, który zakończył się sukcesem. I w zasadzie tutaj dzisiaj jestem sobie. Różnice są dosyć duże, szczególnie w spotkaniach. W Software House jest ich mniej, ale są one bardziej wartościowe. Kolejną różnicą, jaką zauważyłem, jest też atmosfera. W korporacji jest ona dosyć sztywna, jest bardziej oficjalnie. Natomiast tutaj jest luźno, możemy sobie pośmieszkować, jest fajnie. Przychodząc do Profil Software, trafiłem do projektu, którego główną ideą było przeprowadzanie telekonferencji. Bardzo ciekawą funkcjonalnością w tym projekcie jest tłumaczenie mowy do tekstu. Technologie, które wykorzystywaliśmy w projekcie, to IBM Watson oraz Speechmatics. Są to zewnętrzne serwisy do transkrypcji mowy do tekstu. Jako framework backendowy używaliśmy Django. Na froncie natomiast w chwili obecnej wykorzystywany jest Vue.js. Kolejnym projektem, w którym w zasadzie pracuję do dziś, jest projekt dla branży transportowej. Jest to aplikacja, która służy kurierom do sukcesywnego dostarczania paczek oraz optymalizacji tras dla kurierów. Głównym założeniem projektu jest zmniejszenie kosztów zużycia paliwa przez firmy transportowe oraz rozplanowanie pracy. Technologie, które wykorzystujemy w projekcie, to Falcon, jest to mikroframework backendowy, który jest bardzo elastyczny, bardzo sobie cenię pracę z tym frameworkiem. Na froncie wykorzystujemy React.js, jest to frontendowa biblioteka do tworzenia bardzo takich elastycznych frontendowych aplikacji. Wykorzystujemy również cloudowe serwisy, korzystamy z Amazona, używamy EC2 jako serwera do stawiania aplikacji oraz używam również Lambdy do jakichś asynchronicznych zadań. W projekcie, w którym aktualnie uczestniczę, mam bezpośredni kontakt z klientem, otrzymujemy na bieżąco feedback i na podstawie tego jesteśmy w stanie poprawić funkcjonalności, które tworzymy.
Mamy też zgłoszenia na bieżąco od klientów, które jesteśmy w stanie bardzo szybko naprawić albo też rozszerzyć jakąś funkcjonalność, jeżeli jest to konieczne. W aplikacji, w projekcie, w którym uczestniczę, mam dosyć duży wpływ na to, co się dzieje, na to, jak coś będzie zaimplementowane. Bardzo cieszy mnie fakt, że mam możliwość wdrażania swoich pomysłów w życie. Mam bardzo partnerskie relacje z klientem, odwiedza nas czasami, zdarza się to 2 razy do roku, możemy razem popracować siedząc koło siebie. Na pewno wtedy ustalamy jakieś ważniejsze rzeczy, które dotyczą dalszego rozwoju projektu. Głównym obowiązkiem w moim projekcie jest oczywiście implementacja funkcjonalności. Robię też code review pozostałym członkom zespołu oraz dbam o to, żeby aplikacja działała płynnie. Monitoruję na bieżąco, czy nie mamy żadnych błędów na produkcji. No i oczywiście jestem też warstwą pośrednią pomiędzy klientem a deweloperami, co w praktyce wiąże się z tym, że czasami muszę po prostu przelać to, czego klient oczekuje, na taska w Jirze. Część procesu code review mamy zoptymalizowane w naszych aplikacjach, ponieważ wykorzystujemy PyLinta, który waliduje nam poprawność kodu oraz to, czy jest on zaimplementowany zgodnie z praktykami, zgodnie ze standardami. W warstwie frontendowej również posiadamy takowy walidator, a pozostałą część code review, czyli sprawdzenie już konkretnie, jak wygląda dana funkcjonalność, jak została ona zaimplementowana, oczywiście muszę zrobić manualnie. W przypadku większych funkcjonalności zaciągam sobie również tę zmianę lokalnie i staram się ją przetestować manualnie, żeby sprawdzić, czy wszystko gra. Firma organizuje od czasu do czasu wewnętrzne szkolenia, w których kilkukrotnie miałem okazję być prelegentem. Jest to sposób dzielenia się wiedzą z pozostałymi członkami zespołu oraz kolegami z pracy.